Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Cześć, witam was ponownie w grze Call of Cthulhu. Uciekliśmy z zakładu psychiatrycznego i sprawdźmy, co teraz będzie się działo. Pirs. Co my tu mamy? 4 punkty. Tutaj mamy już wymaksowane. Psychologia, instynkt, elokwencja, siła. Może pójdźmy w instynkt. Reprezentuje twoją zdolność odnajdywania ukrytych przedmiotów, poprawiania tej umiejętności, zwiększa szanse na znalezienie schowanych obiektów. Przedmiot, który nie zostanie odnaleziony, nie pojawi się w grze. Perswazja reprezentuje twoją zdolność do wpływania na rozmówców siłą swoich argumentów. Poprawia tej umiejętności, zwiększa szanse przekonania lub zmanipulowania kogoś w trakcie rozmowy. Psychologia reprezentuje twoją znajomość zasad rządzących zachowaniem ludzi, poprawia tej umiejętności, zwiększa szanse zrozumienia motywacji innych osób w oparciu o ich postępowanie lub analizy przedmiotów. A może z drugiej strony to? No i jedno na to. Potwierdź. Pirs, poczytalność. Francis Sanders umiera. Czegoś tak dziwnego jak śmierć Francisa Sandersa Pirs nie widział w całym swoim życiu. Uniesiony do góry przez niewidzialną siłę nieszczęśnik znalazł się w powietrzu, a następnie został gwałtownie rzucony o kraty swojej kryjówki. Bezsilny Pirs mógł tylko patrzeć na połamane kończyny i pogruchotane ciało Sandersa. Podczas długich momentów agonii detektyw nie dostrzegł niczego, co mógłby wyjaśnić to zdarzenie. Osłabiony od ran i mający w pamięci przebyte operacje, Pirs zaczyna kwestionować swoją zdolność do odróżniania rzeczywistości od dręczących go koszmarów. Przebyte trudności odcisnął na tobie piętno, ale nie dajesz za wygraną. Skupiasz się na bieżących problemach, aby odwrócić swoją uwagę od wątpliwości bolesnych wspomnień. Przed tobą jeszcze długa droga, kto wie, gdzie zaprowadzi cię ścieżka szaleństwa. Trauma. Darkwater. Francis Sanders, wiek 47, handlarz dziełami sztuki. Francis Sanders znał Sarah Hawkins i oskarżył ją o to, że stała się źródłem jego cierpienia. Człowiek ten wydłubał sobie oczy i pokrył ściany celi ezoterycznymi symbolami. Wydawał się mieć obsesję na punkcie tułacza, który miał związek z Sarah. Zmiał na swoich oczach okolicznościach, których nie potrafił wytłumaczyć. Miejsca. Piwnica Instytutu Riverside. Technicznie rzecz biorąc, nie spędziłem dużo czasu w szpitalu. Po przebudzeniu natychmiast przeniesiono mnie do piwnicy tajnego zakładu psychiatrycznego, gdzie dr Fuller może swobodnie eksperymentować na pacjentach. Dziwne maszyny stoją obok przeraźliwych rysunków anatomicznych. Ledwie udało mi się uciec. Następnym razem mogę nie mieć tyle szczęścia. No, my czegoś tam nie zrobiliśmy pewnie. Nie daliśmy tych tabletek pacjentowi i jakieś tam te krzesło elektryczne. Atlas w Atlantyku została zasiedlona w XIV wieku i wciąż może spotkać na nie wiele pamiątek po zamieszkujących tu wcześniej plemionach. Jednak pomimo całego romantyzmu poruszających dowodów istnienia tych niezwykle naiwnych i prymitywnych ludzi, nie można zapomnieć, jak okrutni byli ich bogowie. Na ścianach dawno opuszczonych jaskiń wciąż widnieją wizerunki gigantycznej istoty. To był Bóg morza, czy może Bóg snów? Tego nie wie nikt, ale współcześni mieszkańcy, synowie i córki dumnych wielorybników wciąż pamiętają o tajemniczą i burzliwą historię swojej małej wysepki położonej u wybrzeży stanu Massachusetts. No dobra, to książka o medycynie. W porządku.
chyba nic nie będzie. Musimy iść na dół. Może coś tu jeszcze możemy znaleźć. Jakieś notatki, a tutaj? No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. Dobra, to zaraz idziemy się dowiedzieć. Ale poeksplorujmy trochę. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Ja chcę się tylko rozejrzeć. Ale... Czy możemy usiąść? Najwyraźniej nie. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Okultyzm zawodowiec. Chyba jestem na tropie. Widział pan, że Charles żyje. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Powinien pan nie żyć. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Pamięć ci chyba szwankuje. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Aha, to było przed chwilą, okej. Przez co musiałem przejść. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented.
You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells, an infernal machine, horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Widziałem martwe ciało. Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Sarah Hawkins trafiła do ośrodka. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Zachowajmy ostrożność, lepiej stawić czoło prawdzie. Prawda. He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins.
Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Rozmawiać z wdową Sanders. J. Darkwater, mieszkańcy. Doktor Fuller. Wiek 52, dyrektor Instytutu Riverside. To absolutny pan życia i śmierci w Instytucie Riverside oraz jego piwnicy, gdzie prowadzi nielegalne eksperymenty na swoich pacjentach. Nie wiem, co mi zrobił, ale po zawaleniu się tunelu pod posiadłością Hawkinsów aż tak szybko nie powinienem stanąć na nogi. Ten człowiek jest niebezpieczny i przysiągłbym, że wie o sprawie więcej niż jest skłonny powiedzieć. Czy my jeszcze możemy porozmawiać? Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. A z tobą? The other night's events are still confused in my head. No dobra. Chyba już nic. Żadnej książki nie ma to. Wygląda na to, że nie. Pierce, Colden i Bradley postanowili wspólnie zbadać sprawę Sary Hawkins, mają nowy poszlakę kolekcjonera sztuki i przyjaciela malarki nazywającego się Francis Sanders, który zginął na oczach Pierce'a. Detektyw udaje się do jego domu, aby z wdową po mężczyźnie porozmawiać o tułaczu, o którym ten nieszczęśnik wspomniał tuż przed śmiercią. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Nie może pani czuć się winna. Zginął w męczarniach na moich oczach. Nie było mnie już tam, kiedy to się stało. Dobrze pani to znosi. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute?
And right before your eyes. Did you not do anything to help him? Podzielam żal, ale nie miałem z tym nic wspólnego. Prawdziwym winowajcą jest Fuller. Nie ja go tam wysłałem. Mrs. Sanders, I understand your grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. The death of the Hawkins family? You mean it was not an accident? This accursed island knows only tragedy after tragedy. You too would be advised to flee it like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Czego chcemy? Skąd zna pani Sarah Hawkins? Czy opowiadał pani o tułaczu? Co Kat tutaj robi? May I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Czy opowiadał pani o tułaczu? Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Irene Sanders. Możemy zagrać? O. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Sztuka i mistycyzm, przedmioty zapomniane to zbiór, który opracował Francis Sanders, skatalogował w nim i pogrupował powiązane z okultyzmem mistycznymi praktykami rozmaitego pochodzenia przedmioty z różnych epok. Książka jest otwarta na stronie, na której widnieje sztylet z nieznanym mi symbolem. No kurka. No dobra. Okultyzm postępy. A co wiemy o tej pani? Potwierdź. Umiejętności Darkwater. Irene Sanders, wiek 41, zawód brak. Jest oczywiste, że obwinienia Sarah Hawkins za śmierć męża. Jedyne, czego nie rozumiem w zachowaniu Irene Sanders, to wyczuwalna mieszanka smutku i nieczułości. Wydaje się, że pogodziła się z utratą męża na długo przed jego straszną śmiercią w piwnicach Instytutu Riverside. Wskazówki. Pomieszkujmy tu jeszcze, bo widziałem, że możemy przeczytać tu. Did she really care for him after all? Szanowna Pani, potwierdzam otrzymanie listu, w którym domaga się Pani wydania ciała zmarłego męża. Z przykrością muszę poinformować, że nie wyrażam na to zgody.
W momencie przyjęcia męża na oddział zamknięty podpisała pani dokumenty, na mocy których mogę zrobić z ciałem to, co uznam za stosowne. Dołączam najgłębsze wyrazy współczucia. Thomas Fuller. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Fotografia, na której znajduje się Sarah Hawkins oraz Sanders, musieli być sobie bliscy. O, rekonstrukcja. Co tu mamy? Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Obejrzyj tułacza. Czy to jest tułacz? Już chyba nic więcej tu nie ma. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Was she jealous of Sarah Hawkins? Całkiem możliwe. Jeszcze i tułacza. Ała. The Shambler. I need to see it. Człowiek wielu talentów. Drugi tom serii obejmuje mnóstwo tematów medycznych, poczynając od gangreny, a kończąc na frontowym zapaleniu nerek. Oprócz dokładnego i szczegółowego stadium książka przedstawia kilka nowatorskich teorii z uwagi na wyjątkową zawartość. Jest to pozycja przeznaczona wyłącznie dla ekspertów w dziedzinie medycyny. Gdzie możemy znaleźć tułacza? Może gdzieś tam trzeba iść, ale się jeszcze rozejrzyjmy tutaj. Zamknięte. Mam nadzieję, że nie ma nic Let's see what przeciwko. this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Nagranie dźwiękowe, które Francis Sanders pozostawił swojej żonie Irene. Cylinder Francis Sanders.